Witam szanownych gronowidzów. Dzisiaj porozmawiamy sobie o bardzo ważnych rzeczach w tej pięknej aurze styczniowej. Porozmawiamy o motocyklach, które wylatują w tym roku i w przyszłym roku i co dealerzy robią, żeby ten eksodus troszeczkę zatrzymać. Tak więc zapraszam na odcineczek. Dość ważny w mojej opinii. Skakuję na mikrofon, ponieważ ilość rzeczy, które chciałem przekazać, jest zatrważająca. Lepiej będzie w takiej formie to przekazać. I rozpocznijmy dywagację na temat tego, które motocykle znikną z rynku w tym roku, a które zostaną zaktualizowane. Najistotniejsza informacja jest to, że w poprzednim roku dystrybutorzy sprowadzali na masę niektóre modele, które mają zniknąć i zaczęli je rejestrować na siebie. Innymi słowy, jak pojawisz się w salonie, będziesz chciał kupić model, który już w tym roku znika, to może być już zarejestrowany na dystrybutora, na sklep załóżmy i będziesz drugim właścicielem. Czyli to będzie taki jedyny minus, że będziesz po prostu drugim właścicielem i w przyszłym etapie tego roku, w przyszłych miesiącach może być tak, że już nie będą dostępne jakieś modele o danym kolorze, więc trzeba się innymi słowy śpieszyć. I przejdźmy do przykrych wiadomości. Yamaha wycofuje R1 i R1M. To jest flagowy model Yamahy. Nie wiem tak naprawdę, czy torówka w ogóle będzie dostępna. Wieści są tylko takie, że te modele są wycofywane z rynku europejskiego. Aktualizowane modele MT-03, MT-125, XSR 900 również zostaje zaktualizowany też wizualnie. Tenere 700 aktualizacja, T-Max, T-Max Tech Max również przyszły lifting. No i oczywiście Yamaha GT, Tracer GT 9 jak najbardziej aktualizacja. Suzuki, tutaj wyjęło mnie z butów z tego względu, że V-Strom 650 guys i SV 650, te bardzo popularne modele znikną z oferty właśnie z powodu niespełnienia norm. Suzuki nie aktualizuje tych modeli. Bardzo jest mi smutno z tego powodu. V-Strom jest ikoną, a 650 jest takim naprawdę mega przyjemnym motocyklem. Straszne to jest, że ten motocykl znika. Najbardziej z tej całej listy mnie to właśnie ujęło. Kolejna sprawa to jest GSX S1000, został zaktualizowany. KTM z Husqvarna, tutaj dwusuwowe motocykle enduro, te modele zostaną wycofane z oferty z powodu właśnie niespełniania norm. Honda tutaj naprawdę ciekawie sobie radzi. Mnie boli serce, że CB1000R, czyli ten Neosport Cafe, zostanie też wycofany z oferty. Widziałem na żywo, miałem się przejechać tym motocyklem, ale niestety w tym roku już wypada z oferty Hondy, ale zamiast tego pojawi się z mocniejszym silnikiem Hornet 1000, który wygląda rzeczywiście jak Street Fighter Ducati, no i będzie tańszy i mocniejszy silnik, więc dość ciekawa zamiana, ale będę żałował CB1000R, naprawdę mocno. I przechodzimy do Ducati. Tutaj wiele się dzieje, naprawdę wiele. Zaprojektowano nowy silnik V2, który z tego co wiem będzie wrzucany do różnych modeli Ducati, a zaktualizowane modele to mamy tutaj Panigale V4, gdzie osiągnie moc 216 koni mechanicznych przy jednoczesnym obniżeniu masy o niespełna kilogram. Wow, ale dobrze. Multistrada V4, V4S i Pikes Peak. Silnik V4 Gran Turismo o pojemności 1158 cm3 został zmodernizowany, a przy okazji zachował moc 170 koni mechanicznych i 120 prawie 4 Nm. Street Fighter V2 to jest właśnie ten nowy model z tym silnikiem, o którym wspomniałem, więc ten silnik będzie naprawdę wkładany wszędzie gdzie się da, no i nowe Panigale V2, o którym mówiłem, z nowym silniczkiem. W przypadku Kawasaki tutaj jest nieciekawie, z tego względu, że modele Z1000R zostaną wycofane. Podobnie ZX6R, chociaż tu istnieje możliwość, że przetrwa. Kawasaki Ninja 400, tutaj będziecie mogli sobie kupić tylko torówkę, a modele zaktualizowane to oczywiście Kawasaki Versys 1100, gdzie zyska sobie troszkę mocy ze 120 koni do 135 koni, no i zostanie powiększona pojemność silnika
z 1043 do 1099 cm3. Kawasaki Ninja 1100 SX wersja na ten rok zostanie wyposażona w większy silnik o pojemności właśnie 1099 cm3 i Kawasaki Z900 otrzyma zaktualizowaną elektronikę, aby właśnie spełnić normę Euro 5+. Jak widzimy, jest taki trend w przypadku Ducati i Kawasaki do stworzenia jakiegoś nowego silnika albo zaktualizowania silnika i wkładania go do różnych modeli, ale to nie jest jakaś nowość. I tu wchodzimy na chińskie modele CF Noto, Benelli, Vogue. Nie wiem czy wiecie, ale Vogue 650 też znika z rynku europejskiego. Ale pojawił się nowy model Rally 800. To był taki długo oczekiwany model klasy Adventure, który ma właśnie pojawić się w tym roku. No i zobaczymy jak sobie będzie radził. Benelli zaktualizował modele TRK 502X, więc tutaj jak najbardziej będzie tu wszystko w porządku i CF Moto 450 MT również aktualizuje pod nowe normy emisji spalin. Ale jak patrzy się na chiński rynek i te marki, które zostały prezentowane na różnych targach, to Chiny bardzo mocno atakują i szczerze mówiąc nie widać tutaj za bardzo tych modeli, które wylatują. I na koniec modele, które omówię, to Triumph i Moto Guzzi, czyli Triumph nie usuwają właściwie to żadnego motocykla w tym roku. Jest troszkę zmian. Nowy model TF250X to jest nowy model wyposażony w 4-suwowy silnik, zoptymalizowany pod kątem lekkiej wydajności, wiecie, kute aluminium, tytanowe zawory i zaawansowane powłoki silnika. Ale następna sprawa to jest dość ciekawa rzecz, ponieważ chodzi kolekcję Icon Edition 7 kultowych motocykli z historycznym logo z lat 1907-1914 oraz nowe malowania, czyli Triumph ogłosił, że aż 14 nowych malowań się pojawi w tym roku, więc w Triumphie na spokojnie. Kolejna sprawa to jest Moto Guzzi. Moto Guzzi, czyli modele zostały zaktualizowane takie jak V85CT, mój faworyt, ale były pogłoski, że V7 zniknie, ale jednak V7 tutaj przeszedł metamorfozę pod względem, wiecie, stylu, technologii, no i zaktualizowali silnik do Euro 5+, i ma zapewnić on zwiększony maksymalny moment obrotowy oraz moc wraz z kompleksowym pakietem elektroniki i trybami jazdy. Następnie zaktualizowano V100 Mandello oraz pojawi się limitowana edycja Stelvio 200 Tributo, nie umiem po włosku czytać, na ten rok, które odda hołd ikonicznej przełęczy Stelvio. Podsumowując to wszystko, powiedzmy sobie jeszcze, czym tak naprawdę jest norma Euro 5+ względem poprzednika. Więc mowa tutaj o redukcji, dodatkowej redukcji emisji tlenków azotu i cząstek stałych. Następnie trwalsze spełnianie norm. A chodzi tutaj o to, że producenci muszą zapewnić, że system kontroli emisji działa skutecznie przez co najmniej 35 000 km dla większych motocykli i mniejszych przez 20 000 km. Nowe wymagania testowe, czyli wprowadzenie takich bardziej realistycznych cykli testowych, które lepiej odzwierciedlają rzeczywiste warunki jazdy, testy na emisję układu wydechowego, kontrola emisji poza normą użytkowania, czyli badanie emisji w rzeczywistych warunkach drogowych, a nie tylko w laboratoriach. To jest w sumie najistotniejsza zmiana. Później elektronika i technologie, czyli wprowadzenie filtrów cząstek stałych dla motocykli, no i większe wykorzystywanie systemów wtrysku paliwa o zmiennych fazach rozrządu, lepsze katalizatory i weszły te dodatkowe obowiązki producentów, czyli monitorowanie emisji w całym cyklu życia. Producenci będą zobowiązani do raportowania emisji pojazdów w różnych warunkach użytkowania. No i recykling komponentów, czyli obowiązek wykorzystywania materiałów nadających się do recyklingu. I co tak naprawdę to wszystko wprowadza? No wprowadza wyższe koszty produkcji związane z koniecznością dostosowania tych wszystkich technologii, silników i układów wydechowych. Wycofanie starszych modeli, po prostu fabryka musi wszystko dodatkowo opracowywać. Nowe silniki, nowe układy wydechowe. I to jest tylko i wyłącznie norma Euro 5+. Mowa o tym, że przy normie Euro 7 to będzie już totalna dewastacja silników spalinowych, chociaż Japończycy tam ostro pracują nad nowoczesnymi układami spalinowymi i jest duża szansa, że silnik spalinowy jeszcze jakoś tam przetrwa.
Mam nadzieję osobiście. Więc guys, to wszystko ode mnie dzisiaj. Mam nadzieję, że to taka zbita forma informacyjna wam się podoba. Zostawcie lajka i suba koniecznie, jeżeli chcecie więcej. Pozdrowienia od Liliany. W tym roku będziemy testować różne motocykle i oczywiście wam to pokazywać. No a jeżeli chodzi o samą normę emisji spalin i gdzie to idzie, to dość pesymistycznie na to patrzę. Jednakże to się musi kiedyś skończyć, mam wrażenie, w tym naszym małym kontynencie. Z tego względu, że wiadomo, no Unia staje się niekonkurencyjna, ale mam wrażenie, że się musi coś wydarzyć dużego, żeby ludzie się ocknęli i przestali forsować tak gigantyczne zmiany, które no uderzą w nasze portfele. Ale bez pesymizmu czekamy na to, co się wydarzy z normą emisji Euro 7, bo w sumie te wszystkie silniki są do Euro 6 praktycznie dostosowane. Zobaczymy, jak bardzo popchnie to rozwój albo degrangoladę dla silników spalinowych. Jest jakieś światełko w tunelu, ja trzymam za to kciuki i do usłyszenia w następnym filmie. Trzymajcie się. Koniecznie jeszcze napiszcie, co w ogóle o tym wszystkim myślicie. Jestem bardzo ciekawy, co napiszecie. Pozdrawiam.